Dzień dobry, Waiter Project, kelner na emeryturze, czyli kanał o podróżach, o gastronomii. I dzisiaj jest ta podróż. Jestem już na lotnisku w Katowicach. No i zapraszam Was ze mną. Pierwsza podróż razem z Wami. No i co? I lot opóźniony o ponad godzinę. I co tu zrobić? No, to właśnie jest podróżowanie. Tak to bywa. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż w kabinie i kierować się oznaczeniami na podłodze. No i witam na Korfu. Będziemy kilka dni na Korfu, a później promem gdzieś się popłynie. No, nareszcie fala uderzyła mnie ciepła, jak wyszedłem z samolotu. Zaczynamy podróż. Siedzimy już w autobusie z lotniska w Korfu do portu. Mała zmiana planów. Trzeba zmienić kraj. Ledwo żeśmy przyjechali, to popłyniemy do kolejnego. Koszt biletu to euro 70. No to czekamy, aż pasażerowie wsiądą do autobusu. No i jedziemy. Za nami Korfu opuszczamy i kierujemy się do Sarandy w Albanii na kilka dni, 4 lub 5, a później powracając na lotnisko do Korfu może coś zobaczymy właśnie na tej wyspie. Piękna plaża, ładny hotel. Oczywiście, jak to w Albanii bywa, jest też dużo wokoło bałaganu, śmieci. Zresztą mogliście już to widzieć na ujęciach poprzednich. Natomiast w tym hotelu zatrzymaliśmy się w dniu wczorajszym. I to chyba z tego, co patrzyłem, co zrobiłem jakiś tam research po plaży w Sarandzie, to ten hotel był w miarę najtańszy, jeśli chodzi o taki standard. Chodzi o po pierwsze o plażę. Zwróćcie uwagę, jeżeli byście przyjeżdżali do Sarandy, czy hotel ma prywatną plażę. To jest ważne. A druga kwestia, czy ta plaża ma leżaki i czy jest może nie piaszczysta, ale przynajmniej żwirkowata. Ponieważ w pierwszym hotelu, w którym zatrzymaliśmy się,
no ta plaża była skalista. Na pierwszy rzut oka było to jasne, taki... Uwaga! Czyżbym czuł plażowanie? 12 zł kosztuje złoty płyn. Pół litra. Leżąc na... Odbiegłem od tematu, ale to ważna informacja jest. Leżąc na leżaku, serwis, kelner, czy taki serwis plażowy, chłopaki przynoszą właśnie zamówione napoje alkoholowe i też niealkoholowe. No, wydaje mi się, że dobra cena za pół litra lanego. Wiecie jak. Ważne, by ta plaża była żwirkowata, bo tak jak już wspomniałem w tym pierwszym hotelu, wyglądało to na plażę jakąś tam ze żwirkiem, czy też piaskiem takim grubym. No a okazało się, że to była lita taka skała porośnięta mchem. Było to śliskie, więc na wypad rodzinny no dziecko mogłoby się poślizgnąć. Ja sam mało tam nie wywinąłem orła. Także jadąc do Sarandy zwracajcie na to uwagę. Muszę Wam powiedzieć, że przeszedłem się tą plażą, zobaczyłem jak te hotele wyglądają i te, które mają własną plażę, gdzie wychodzicie z hotelu i jest w zasadzie plaża na wyciągnięcie ręki, są bardzo drogie. Tu trzeba się liczyć z kosztami w sezonie. Mamy teraz końcówkę sierpnia. Trzeba się liczyć z kosztami około 200 euro ze śniadaniem na dobę. Więc to jest bardzo drogie, ale jeżeli ktoś poszuka, to znajdzie dobry hotel z plażą prywatną, z leżakami, z parasolami w cenie, bo to też jest ważne, by te leżaki i parasole były w cenie. To można znaleźć, jeszcze Wam pokażę później ten hotel, w cenie 100-110 euro za dobę. Dzisiaj pozwoliłem sobie zobaczyć, jakie są ceny po sezonie, gdyby przyjechać do Albanii. Po sezonie, czyli wrzesień, tak? No to koszty są około 3,5 tysiąca minimum za dobry hotel z plażą. Akurat patrzyłem na taki hotel w okolicach Durrës, czyli to jest północna Albania, północne wybrzeże Albanii. Teraz Saranda to tylko tak na marginesie, to jest południe Albanii. Różnią się plaże i tak dalej, ale tam taki hotel kosztuje 3600 po sezonie. Byliśmy w tym hotelu, to jest hotel Grind w Golem, kilka kilometrów na południe od Durrës. Mogę polecić ten hotel jak najbardziej.
więc tam 3500 bodajże 70 za osobę. Owszem, z wyżywieniem, no ale jeżeli policzycie sobie w trójkę czy w dwójkę, jak tam podróżujecie, czy rodzinnie, czy z osobą towarzyszącą, no to jest koszt minimum tych 7 tysięcy, a jeżeli w trójkę, no to robi się już dyszka. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o hotele, na co musicie zwrócić uwagę. A teraz pokażę Wam jeszcze trochę plaży i może pokój. Ale się rozgadałem, niepodobne do mnie, nie? No ale jak w takiej scenerii, łóżeczko, łaj, coś mnie zaatakowało. Może być, nie? Jeszcze Wam pokażę tutaj cypelik. Popatrzcie, ile tu rybek jest. Bufet śniadaniowy. Zobaczcie, jest ściereczka na pieczywo, wszystko ok, przysłonięte. Owoce, soki, jakieś croissanty, jakieś ciasta, leśniki, nutella, owoce, jajka sadzone. Czy są podgrzane? Za chwilę Wam powiem, ale wydaje mi się, że nie. 3 rodzaje serów, szynki, coś na ciepło. Czy to też nie jest chyba już na ciepło? Masła, serki topione, kefir, pizzę w ten sposób, warnik, tak jak i u nas z Handy. Kawa z ekspresu, a na samym początku są talerze, szklanki, no i teabox z herbatami, przyprawniki, serwetki. O właśnie, serwetkę sobie jeszcze wezmę. To wszystko w takiej scenerii. Dress code mają tutaj taki, czyli koszulki, no i na spodzie jakiś tam, hello, pan recepcjonista. Jak widzicie, koszula, już nie polówka, a koszula, no i spodnie jeansowe, raczej do tego nie przywiązują tutaj uwagi. A widok, zobaczcie, na morze. I wydaje mi się, że tutaj ta sytuacja, ten śmietnik, można tak powiedzieć, nie? Trochę przeszkadza, ale przecież w Polsce też tak jest, że jeżeli ktoś chce sprzedać za wysoką cenę, a za plecami hotel się wybudował, no to trzeba jakoś zmobilizować, nie? Też są tacy sąsiedzi. Tutaj też się coś buduje, wydaje mi się, że to rozbudowuje się nadal ten hotel. Zupełnie mi to nie przeszkadza, taka sytuacja, że tu jakieś stare auto z jakimiś gaciami stoi. Poza nimi w oddali piękny widok i świetna plaża. A ja zmykam na śniadanie. Kto jest w trakcie obiadu, śniadania czy też kolacji, smacznego Wam życzę. A później może basenik, a hotel wygląda tak. Z zewnątrz oczywiście. Widać, że nowy obiekt.
Mają to wszystko świeże, fajnie zrobione. Pokój już jest w zasadzie opuszczany przez nas, więc tylko Wam pokażę, jak pokój wygląda i balkon. Ręczniki na plaży trzeba poprosić w recepcji, żeby Wam wydali. A taki jest widok z balkonu. Łazienka jeszcze. Łazienka taka. Więc prysznic, toaleta. Nic więcej nie trzeba. Odchodząc 15 minut od centrum Sarandy już czuć takie albańskie klimaty, gdzie kury gdaczą, rano koguty pieją. Widać psy, które gdzieś tam sobie chyba bezpańskie śpią, a i nawet krowy pasące się od tak gdzieś tam na tych wyschniętych trawach. O, nawet krówki. Ceny paliw na końcówkę sierpnia takie mamy w Sarandzie. Widać dużo rozpoczętych budów, tylko w zasadzie nie wiadomo, czy to było rozpoczęte przed sytuacją z 19 roku, czy to podczas pozamykania całej turystyki. Trudno wyczuć, na ten moment nie są prowadzone żadne roboty na tych budowach, ale może dlatego, że jest sezon turystyczny, by nie utrudniać turystom wypoczynku. Tu znowu popatrzcie. No i mówi się, że w Sarandzie w Albanii, w Albanii jesteśmy w Sarandzie, że bardzo dużo Mercedesów, że Albania słynie z tego, że Albańczyk, jeżeli się wozi, to wozi się Mercedesem. Ja to Wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda na ten moment, czy te Mercedesy. Jest coś, jest, jak ja tak patrzyłem już. Widać dosyć dużą przewagę tej marki wśród innych samochodów. Ale również są i takie. Co mnie gastronoma jeszcze zaciekawiło, to zobaczcie, jak są przygotowania pod pewnie nowy budynek robione, że tutaj jest podłoże skalne. No i wszystko musi być młotem usuwane. No trochę tu koparka się narobiła. I operator oczywiście. Powoli wchodzimy do centrum, więc zaczynają się kafejki przyuliczne.
Tutto bene. No i jak zresztą słyszycie, wszechobecni Włosi. Ja bym rzekł, że Włosi i Polacy. Pokazując samochody, słuchajcie, musiałem się wrócić. Popatrzcie, jaka furka. Na greckich blachach. Ale to już jest rarytasie. To pomarańczowe i kolejkę, którą widzicie, to jest kolejka do odprawy po przyjeździe do Sarandy, przypłynięciu w zasadzie promem bądź tym wodolotem. Tutaj jest właśnie port, no i obok tego zaraz terminal, to takie po różowo pudrowy róż może, o tak. A tak wygląda plaża, gdybyście się kierowali na prawo od portu do jakiegoś hotelu, no to tu są publiczne plaże. Wyglądają tak. Oczywiście wszędzie kafejki, bary, restauracje. No i taki deptak, nie? W Sarandzie, bo to co przed chwilą widzieliście, jak szliśmy obok drogi, podziwialiśmy w zasadzie jeden samochód, który był do podziwiania. No to jest, gdy wyjdziecie z portu na lewo. Dziękuję Wam za oglądanie, za bycie ze mną. Zapraszam do subskrypcji, lajka, dzwoneczka na Instagram, na Facebooka. No i do kolejnego odcinka. Na razie, cześć! This is the end.